Próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. Odlotowi dziadkowie. Małgosia i Maciej w podróży. Zapraszamy. Piątek, 22 września 2023. Wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie i stoimy w takim otoczeniu. Park. Chyba park to jest. Jest piękna restauracja. Nie byliśmy tam w środku, ale opinie czytaliśmy, że jest bardzo, bardzo dobre. Piękne wnętrze, dobre jedzenie. A teraz pójdziemy zobaczyć. A potem to jesteśmy w Belgii. To jest Belgia. Willkommen do jakiegoś parku. Więc zobaczymy. Welcome. Amoras. A, to jest plac zabaw dla dzieci. Wczoraj bardzo zmokliśmy w Antwerpii, żeśmy ją zwiedzali pieszo. Tu nie wolno z pieskami. No to się wycofujemy. No tak. No. Tam jakiś stawek jest. Duży taras do tej restauracji. Wracamy. Altanka. Wracamy. A co tam wchodzisz do lasu z psem? Tam będzie mokro. No. To co, jedziemy, tak? Drugie buty będziesz miał mokre. A tam w prawo nie pójdziemy? No chodź, jeszcze w prawo pójdziemy. Piesek będzie miał dłuższy spacerek. Zaliczony będzie, tak? Słucham? Będzie zaliczony. Tak. Mamy 22 września 2023 roku. Jest piątek. Podjeżdżamy pod cmentarz poległych w bitwie pod Arnhem we wrześniu 1944 roku. Już jedziemy. Przyjechaliśmy na cmentarz poległych żołnierzy, którzy zginęli tutaj w bitwie pod Arnhem we wrześniu 1944 roku. Bitwa ta trwała od 17 sierpnia do 20, od 17 września do 26 września.
To nosiła kryptonim Market Garden. Market Garden, tak, nie wiadomo. Sklepowy ogród. I uważana jest ta bitwa za ostatnie zwycięstwo hitlerowskich Niemiec w czasie II wojny światowej, a kompletną klęskę wojsk alianckich. Nawet w tej bitwie stracili więcej wojska niż przy desancie w Normandii. Tak, a dowódcą w operacji Jezu, brała udział polska brygada spadochronowa pod dowództwem Stanisława Sosabowskiego. Sosabowskiego. No, To była Sosabowski. samodzielna brygada spadochronowa. tak, tutaj widzę, że nie możemy wejść, bo no chyba czekaj, a może i możemy. Tak. Bitwa trwała od dnia Mówiłam przed chwileczką od 17 września jeszcze- do 26 września. no, polska brygada została zrzucona w dniu 21 września 21. mieli ponownie, pierwotnie 19 września, ale 19 była mgła, 20 była mgła i dopiero 21 No. września ich zrzucili i jeszcze nawet zmienili miejsce desantu. No tak. Generalnie Niemcy tutaj dali łupnia wojskom sprzymierzonym. Bardzo dużo zginęło Anglików, Kanadyjczyków, Polaków razem, tak? Zginęło około 100, a 250 dostało się do niewoli. Ilu przeżyła? No niestety nie mamy danych tej informacji. A po stronie alianckiej brało udział 35 000 żołnierzy. No, bardzo dużo. No od samego początku operacja była obarczona wielkim niepokojem o zwycięstwo. No i to niestety się sprawdziło. No, udało nam się wejść, bo bramka wyglądała na zamkniętą, ale przyszli inni chętni do obejrzenia i otworzyli, bo to jesteśmy akurat w tym samym czasie, kiedy te działania wojenne trwały, bo one trwały, jak już było wspomniane, do 6 września 1944 roku. I no akurat jest teraz rocznica, w związku z tym pod każdym nagrobkiem jest złożony kwiat. No jest to bardzo ładnie utrzymane. No, są nazwiska, na razie żeśmy nie trafili na nazwiska polsko brzmiące, a tutaj niektórzy nawet mają takie fotografie. Ktoś z rodziny przyniósł, zostawił. I tam podchodzimy pod główny krzyż, gdzie jest bardzo dużo wieńców. Prawdopodobnie to się odbyło wczoraj albo przedwczoraj, bo te kwiaty jeszcze nie są mocno zwiędłe, przepraszam. Także to była bardzo wielka klęska aliantów i o tej klęsce mówi film O jeden most za daleko. Warto go obejrzeć, żeby zobaczyć, jak to było i jak polityka rządzi ludzkim życiem, bo między innymi dowódcą wojsk alianckich jakby w tej bitwie był Montgomery, który rywalizował z innym generałem. Montgomery był Anglikiem, a rywalizował z Pattonem.
amerykańskim generałem i rywalizowali razem, ryzykując ludzkim życiem, czy tracąc ludzkie życie, kto wejdzie pierwszy do zagłębia rury. I nie patrzyli na straty ludzkie, tylko na swoje ambicje. No niestety tacy są politycy i to w dalszym ciągu widać. Tak? Ich nie interesuje, co się będzie działo z pojedynczymi osobami. Ich interesuje jeden cel. Czasami mrzonka. No jak znajdziemy polskojęzyczne nazwiska, to z powrotem włączymy. No, znaleźliśmy polską aleję z żołnierzami poległymi w tej bitwie. Kędzioła, Ratowski i tak dalej. Kolesiński, Kozak. A ten ma dziwną. Dobroczyński, czemu nie ma orła? Kapelan, ksiądz. Banaś, Kotrzeba i tak dalej, i tak dalej. No są też i bezimienni, którzy nie zostali rozpoznani, ale ocenili, że to był polski żołnierz, prawdopodobnie po mundurze, po wyposażeniu. No, cmentarz jest dobrze utrzymany i tutaj Holendrzy dbają o pamięć o tych dniach, krwawych dniach i o próbie ich wyzwolenia spod okupacji niemieckiej. Wojna jest straszna, bardzo straszna, a niektórzy się do niej pchają. Dzieci uwielbiają bawić się pistolecikami. A potem właśnie takie rzeczy wychodzą i trzeba stawiać takie kamienie. Wstyd. Polskie nagrobki są jeszcze zaraz, jak wchodzimy, to i po lewej stronie, teraz patrzymy na lewą stronę, to są wszystko polskie nagrobki. Tu mamy centralną część szpitala, cmentarza. I tu po prawej stronie też jest cała aleja polskich żołnierzy, którzy polegli, spadochroniarzy. Oni osłaniali odwrót brytyjskich żołnierzy i praktycznie nie mieli szans przeżyć, bo musieli się przeprawić przez Ren, a nie mieli czym, a dla nich nie było już miejsca w łodziach, więc część zginęła, dużo zginęło, to już mówiliśmy, i część dostała się do niewoli. Całkowita ilość biorących udział w tej operacji, no, my nie wiemy. Mówimy o polskich żołnierzach, nie wiemy.